O Mirek, ale masz ładną koszulę. A no mam, ale nie z własnego wyboru. Zawiódł mój system trzykoszulkowy, który polega na tym, że jedną koszulkę ma się na sobie, drugą ma się w praniu, a trzecia się suszy. Idąc dalej tym tropem faili, chciałem dać malutkie sprostowanie do mojego przedostatniego filmu, ponieważ w komentarzach ktoś mi zwrócił uwagę na złą wymowę łacińskich nazw, a więc chodzi o to, że AE, OE czytamy jako E, czyli nie Uloboridae, tylko Uloboride. Oraz dowiedziałem się z Facebooka, że jest jeszcze jeden gatunek z tej rodziny w Polsce i zdjęcie będziecie mieć za chwilę. Chyba z tego wszystkiego zapomniałem się pierw przywitać. Siema, witam Was ponownie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj niespodzianką będą dwa pająki z gatunku Linotele, Linotele megadeloides oraz Linotele fallax. To Wy wybraliście, więc macie czego chcecie. Nie przeciągając, zapraszam Was. Na pierwszy ogień idzie Linotele megadeloides. Tutaj jest dorosły samiec. Jeżeli chodzi o występowanie, można znaleźć je w Kolumbii. Warunki, jakie trzeba im zapewnić, to dość mało podłoża, ale fajnie wstawić jakiś element wystroju, który umożliwi im robienie sieci, ponieważ robią je niesamowite. Efekty wizualne na pewno bardzo Wam się spodobają. Temperatura pokojowa 20-25 stopni jest wystarczająca. Te pająki jedzą bardzo chętnie i bardzo dużo, ale nie jest zalecane ich nabijanie, ponieważ to bardzo skróci ich żywot. Ten samiec ma około roku. Wiem po sobie, że jadł za każdym razem, choć kiedy zbliżał się do wylinki, było to widoczne, ponieważ odmawiał tego pokarmu. Charakterystyczną cechą są bardzo długie kądziołki przędne, tak gdzieś 2/3 ciała oraz długie i stosunkowo cienkie odnóża, a także wydłużony owalny odbłok. Posiadają jad potencjalnie niebezpieczny dla człowieka, do tego są dość szybkie. Żeby go ustawić w tym miejscu zajęło mi to naprawdę dużo czasu. Była też mała ucieczka, ale poradziłem sobie z tym bez problemu. To jedziemy na zbliżenia. Teraz dokładnie widać, jak ten Carapax odróżnia się od reszty ciała oraz aksamitno-czarne nogi wpadające w taki mocny granat. Zaraz pokażę Wam zdjęcie, zaraz po wylince. Wygląda po prostu niesamowicie. Jest mega niebieski i w żaden sposób nie poprawiałem tamtego zdjęcia, po prostu tak padało światło. Oczywiście linotele nie posiadają włosków parzących, ale samce na odwłoku, możecie zobaczyć, ma takie delikatne owłosienie. Chciałem Wam pokazać, jak bardzo pajęczynują, ale gdy próbowałem go ustawić, to była mała ucieczka, a jedyny pojemnik, który miałem pod ręką, to akurat ten, w którym wcześniej siedział, więc szybko wysypałem ten torf i próbowałem go złapać. Niestety sieci nie zobaczymy, ale mam nadzieję, że na kolejnym pokażę Wam, jaką sieć zrobił w mniej więcej tydzień bodajże. Teraz dokładnie widać te malutkie włoski oraz jak wielkie kądziołki ma. Żałuję, że nie posiadam samicy, ale mam nadzieję, że uda się jakąś fajną za jakiś czas sprawić. Na mnie te pająki zrobiły olbrzymie wrażenie. Pierwszy raz spotkałem je na giełdzie w Warszawie, na Zoegzotyce. Wtedy jeszcze moje doświadczenie nie było na takim levelu jak teraz. Wyglądały przerażająco i okropnie, a z drugiej strony fascynująco. Zresztą jak wszystkie pająki dla mnie. Każdy ma coś urokliwego. Ten akurat zaskoczył mnie tym, że pomimo tego, że w ogóle nie przypomina ptasznika, urzekł mnie i wiedziałem, że kiedyś na pewno będę go miał. Zdecydowanie polecane tylko dla doświadczonych hodowców. Możecie teraz zerknąć na kądziołki, które bardzo odstają od reszty ciała. Z tego co zauważyłem, to zaraz po włożeniu do nowego pojemnika po ostatniej wylince nie minęło parę minut i tych sieci było bardzo dużo. Myślę, że teraz jest zestresowany. Przed chwilą jeszcze przednie odnóża aż mu się trzęsły. Przy próbie ustawienia go próbował mnie atakować, ale to było po dłuższych chwilach męczenia, więc nie chcę mówić, że są bardzo agresywne, ale też ten osobnik nie sprawia mi żadnego problemu. Wolał uciekać, chować się. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że mogą mieć jad potencjalnie niebezpieczny dla człowieka i mogą zrobić krzywdę. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o tego linotele i przechodzimy do Linotele fallax.
Tutaj mam już podrostka Linotele Phalax, ale zanim cokolwiek Wam pokażę pająka, to chciałem Wam pierw pokazać, jakie robi sieci. To, co widzicie, powstało w niecały tydzień, odkąd przyszedł mi pająk, więc jest tego naprawdę sporo. Możecie to sobie pomnożyć razy 1, 2, 3, 5 tygodni i tej pajęczyny byłoby tu prawdopodobnie jeszcze więcej. Teraz delikatnie spróbuję go wyjąć. Bardzo nie chcę, żeby on mi uciekł, ponieważ są szybkie. Zdecydowanie szybsze niż poprzedni Megadeloides, który pokazał, na co go stać i no, był do złapania, powiedzmy, a te wiem, że teleportują się i to nie ma z nimi żartów, zwłaszcza, że są nieduże i znalezienie go w moim pokoju już teraz po wstawieniu nowych regałów to byłby kłopot. Spróbuję go jakoś delikatnie wygonić, tak żebyście zobaczyli. Jego występowanie to zachodnia Brazylia na pograniczach z Peru. Samice dorastają do około 4 dc. Warunki jak u poprzedniego. Bardzo szybko rosną, bardzo dużo jedzą. Jad potencjalnie niebezpieczny dla człowieka. Jak widzicie, różni się bardzo od Linotele Megadeloides, ponieważ ma charakterystyczne pasy na odwłoku, które bardzo przypominają Psalmopeus irminia. Ten pomarańczowy Carapax, pomarańczowo-złoty oraz te pomarańczowe paski znikają z wiekiem. Pająk robi się bardzo ciemny. Za chwilę Wam pokażę na dorosłej samicy. Film ten dostałem od swojego widza. Pozdrawiam Cię, Kasper. Dzięki wielkie, że nagrałeś mi te krótkie filmiki, ponieważ ja kupiłem takie 3 podrostki. Dla mnie są powalające. Chcę je hodować właśnie od mniej więcej takiego stadium, patrzeć, jak te kolory się zmieniają, jak pajęczynują. Jeżeli wyjdą jakieś samice, na 100% będę to chciał rozmnażać i mieć to w swojej hodowli, w swojej ofercie. Próbujemy jeszcze zbliżyć. Idealnie udało się zrobić zbliżenie na cały tyłeczek. Sexy. Pięknie błyszczy mu ten złoty Carapax. Widzę, że zaraz padnie mi bateria. Ciekawe, ile uda się nagrać. Więc kończąc, tak naprawdę to te pająki to niesamowita odskocznia od ptaczników, dają wiele frajdy. Samo ich pajęczynowanie to super efekty wizualne, do tego wyglądają przekosmicznie. Nie chcę, żeby mi się on odpalił, ponieważ złapanie go zajmie mi dość sporo czasu. To chyba na tyle, będę powoli kończył. Nie chcę, żeby on mi się tutaj odpalił, takie zbliżenie chyba Wam wystarczy. Spróbuję to delikatnie poruszyć, ale jak się odpali, to nic z tego nie wyjdzie. Pięknie błyszczący Carapax. Mam nadzieję, że chociaż trochę Was przekonałem do Linotele, ponieważ są warte Waszej uwagi. Pamiętajcie, nie są polecane dla początkujących, więc z rozwagą trzeba podchodzić do zakupu. Jeżeli ktoś już ma jakieś doświadczenie, to poradzi sobie z nimi na 100%, nie ma z tym problemu. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że są po prostu zwyczajnie szybkie. Dzięki za obejrzenie mojego materiału. Mam nadzieję, że ta niespodzianka podobała Wam się. Specjalnie oddaliłem trochę aparat, żeby Wam pokazać. Są tu nowe regały. Ci, którzy nie śledzą mnie na Facebooku, to mogli jeszcze o tym nie wiedzieć. Będę sukcesywnie zapełniać je terrariami. Jest tu miejsce na 93 sztuki. Jeżeli chociaż trochę chcecie wspomóc mój kanał, to niżej w opisie będzie oferta nieduża pająków, jakie mam na sprzedaż. Będzie tam podany też e-mail, który służy do zamawiania takich pająków, jeżeli nie macie Facebooka lub nie chcecie go mieć. Prosta sprawa. Ewentualnie Instagram, tam też mnie znajdziecie. Wszystkie informacje będziecie mieć poniżej. Jestem w stanie przygotować małe starter paki dla osób, które chciałyby zacząć przygodę z pająkami. Taki starter pack będzie zawierał większy pojemniczek na pająka, torf, mech oraz karmówkę, żeby pierwsze tygodnie Wam poszły gładko. Oczywiście wybór pająka będzie zależał już od Was, ja bardzo chętnie doradzę, pomogę przy wyborze. Ewentualnie nagram jakiś krótki filmik dla każdego, żeby wiedział, jak postępować z takim pająkiem.
To chyba na tyle. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Buziaki.